Dashbur, witam Was w kolejnym odcinku. Świt, tak jak Wam powiedziałem w poprzednim. Dzisiaj wybraliśmy się z Michałem. Jak widzieliście już na samym końcu poprzedniego odcinka, kto nie widział, to niech sobie zerknie. Dziki są już w rzepakach. Nawet podchodziłem watachę jedną wczoraj, nie dalej. Niestety, ale się nie udało strzelić, bo nie było klufy. Natomiast mówię, wejdę trochę i ponagrywam, żebyście zobaczyli, jak w tej 25 z Infireya fajnie widać. Słuchajcie, przyjechaliśmy do łowiska, idziemy na podchód, zobaczymy, pójdziemy, tutaj są dwie takie duże uprawy rzepaku, obejdziemy sobie dookoła, zobaczycie już naprawdę mega budzącą się wiosnę, te ptaki śpiewają przepięknie. Teraz przyjechaliśmy, koguty, bażanta się odzywają gdzieś za Michałem, tutaj za nami przed chwilą. Za nami przed chwilą odezwał się rogacz, więc idziemy sobie pospacerować. Słuchajcie, idziemy na 50 000, już tam bardzo mało brakuje do 50 000 subskrypcji, więc kto tam nie subskrybuje, kliknijcie, zostawcie łapę, komentarz, możecie udostępnić materiał. A my co? Idziemy. Jaki scenariusz, nie mam zielonego pojęcia. Trasę podchodu sobie wymyśliłem, jak będziemy szli. Obejdziemy takie piękne uroczysko. Ja to uwielbiam polować, szczególnie wiosną, ale nie przedłużamy. Stoimy w tej chwili na granicy obwodu mojego. Ta jest nie moja, tu jest moja. Więc pójdziemy sobie tu tą drogą i odbijemy oczywiście w prawo. Także ruszamy na podchód. Słuchajcie, poranek jest przepiękny. Naprawdę to jest rewelacja. Ptaki śpiewają, rogacze oznaczają swój teren głosem. Siądziemy sobie na tej ambonie, siedzimy sobie z 20 minut, ponieważ ta ambona, tam mamy uprawę wierzby energetycznej. Za nami jest potok i taka, powiedzmy, ostoja. I dalej jest kolejna uprawa rzepaku i może coś tu nam jeszcze przychodzić, a słońce jeszcze nie wyszło za gór, więc siądziemy i zobaczymy, co się dzieje. 15-20 minut posiedzimy i zejdziemy sobie i obejdziemy sobie dookoła, wyjdziemy na takie łąki i zobaczymy z drugiej strony. Ale na razie damy sobie te 15 do 20 minut takiej porannej zasiadki. Mam nadzieję, że coś tu jeszcze będzie po tych polach przychodzić. Idziemy na wodę.
Słuchajcie, udało się nam podejść pod ambonę, nie płosząc kompletnie nic. I zobaczcie, czy ambona, polowanie z ambony jest tak naprawdę dla osób, które nie lubią polować podchodu, albo są, jak to się teraz w sieci powtarza, leniwe. Posiedzieliśmy z Michałem dosłownie 15 minut, obejrzeliśmy sobie masę saren dookoła, jakieś zające były i dało to naprawdę świetny przegląd. Jeżeli budujecie ambonę, my stawiamy na takich super podstawach betonowych, natomiast bardzo ważna jest lokalizacja. Tą ambonę akurat, no możecie zobaczyć, jeśli tam jakiś materiał się na TikToku przewinął, byśmy ją budowali ze Zbyszkiem, z Krystianem, był Mariusz oczywiście. Myślałem, że słonka leci. Był Mariusz oczywiście, był Stasiu, Hubert od Mariusza, Łukasz był z rodziną, więc impreza była naprawdę fajna. Postawiliśmy tą ambonę, to był taki pierwszy nasz wypad nowym Raptorem, nowym Fordem tutaj. Natomiast sama lokalizacja tej ambony w tym miejscu nie wzięła się znikąd, tylko wzięła się stąd, że ja tutaj dużo poluję i powiem Wam, że dokładnie tu, gdzie ona stoi, to było idealnie przemyślane. Jak stawiacie, to musicie popatrzeć, nie to, żeby postawić na sztukę ambonę u Was, gdzieś w łowisku, po to, żeby ją tylko postawić, tylko to trzeba naprawdę przede wszystkim popatrzeć na wagi zwierzyny i popatrzeć na strukturę upraw. Tutaj ona stoi w takim miejscu, że tam za mną daleko jest uprawa wierzby energetycznej. Tu mamy tą rzekę, która strumyk, rzeka, to nie wiem, potok powiedzmy. Tam mamy kolejny taki bardzo gęsto zarośnięty rów i ta zwierzyna tutaj bardzo często przechodzi. I siadając tutaj na ambonie, tutaj czy zupełnie na każdej innej, można na spokojnie sobie poobserwować, popatrzeć i przemyśleć temat postawienia na przykład kolejnej. Bo następną ambonę, którą ja miał zamiar postawić na tym rewirze, to bym ją postawił po drugiej stronie, bo tam brakuje. Tam właśnie, gdzie pójdziemy teraz. Także polowanie z ambony ma swój urok. Ja lubię sobie usiąść i posiedzieć, pooglądać. I nie wiem, czy wieczorem tutaj nie przyjdę, ponieważ ta wiosna jest dużo szybciej w tym roku niż w ubiegłych latach. Ale o tym pogadamy sobie później. No i oczywiście pogadamy sobie o tym, co czeka nas już za, jak Wy już oglądacie ten odcinek, to za tydzień, bo mamy już, ale to Wam powiem, targi w Krakowie, ale sobie pogadamy później. Dobra, przechodzimy teraz przez takie, przez teren, przez potok, zejdziemy i pójdziemy zobaczyć z drugiej strony. Przede wszystkim zobaczyć, czy tam już jest takie duże pole, czy zostało tam już coś zasiane, bo nie byłem tutaj i nie wiem. Ale to podejdziemy i zobaczymy, czy tam już są jakieś zasięgi. Także ruszamy. Przeszliśmy na drugą stronę. Udało się podejść rogacza. Młody, jeszcze nie wytarty w cypule. Żeruje sobie na spokojnie. Powiem Wam, że no piękny poranek, śliczny. Są kwitnące tarniny, już naprawdę zrobiło się zielono. Podejdziemy sobie za ten las i zobaczymy, co jest na tym polu. Tam była soja w tamtym roku, posiana tylko dla sztuki.
Żadna to była mega uprawa, po prostu posiana na dopłaty. Zobaczymy, co w tym roku ten genialny rolnik wymyślił i tam posiał. Idziemy zerknąć. No i słuchajcie, mimo że dzików nie było, słońce już wyszło, chociaż nie wiadomo, czy nie będzie, to muszę Wam powiedzieć, że piękny poranek, sporo saren. Mogę powiedzieć śmiało, jestem dumny z tego, że u mnie w kole jest tak fajnie prowadzona prawidłowo gospodarka. Ilość zwierzyny, która jest w kole, na terenach, gdzie my polujemy, akurat w tym kole, ilość urządzeń łowieckich, od ambony przez lizawki, poletka, pasy zaporowe i tak dalej, naprawdę to cieszy. Szczególnie fajne jest to, że koledzy mocno, intensywnie polują na drapieżniki. Widać przyrost tej sarny z roku na rok jest coraz więcej. Sarna jakościowo się nam poprawia, więc co tu dużo mówić. Naprawdę teren fajny. Kurczę, powiem Wam, że jak tak pochodzę sobie na spokojnie, już tu chodzę kilkanaście lat, to za każdym razem co innego Was w tym łowisku spotyka. Za każdym razem. Słuchajcie, wiosna w tym roku przyszła bardzo szybko, bo jest to spowodowane przede wszystkim dużą ilością wody. Jest mokra wiosna. Jesień była dosyć mokra. Wszędzie, w każdym rowie, w każdym cieku wodnym praktycznie jest woda. Gdziekolwiek u nas tutaj, to są tereny poniemieckie, jest bardzo dużo zrobione jeszcze tych sączek takich, które odciągają wodę z pól. Odprowadzone są do rowów i w każdym rowie jest woda, wszędzie. Czyli znakiem tego, że ta woda w tym polu jest. Zresztą nie tylko w polu, ale również w lesie. Wszystko wystrzeliło dużo szybciej. Jest to 2 do 3 tygodni szybciej niż w ubiegłych latach. Widać to przede wszystkim po rzepakach, które zaczynają kwitnąć, a jest dzisiaj 7 kwiecień. Widać to po pięknie rozwiniętym kwiatostanie na tarninach. Już bardzo dużo drzew wypuściło liście, zawiązują pąki, więc jak analizuję sobie, a przede wszystkim po zdjęciach w telefonie, sami to możecie zrobić. Jak cofniecie się do ubiegłego roku lub jeszcze 2 lata wstecz i zobaczycie, to zobaczycie sami, że ta wiosna w tym roku, bynajmniej tu na Dolnym Śląsku, przyszła dużo szybciej. Potwierdzają to również pszczelarze. Wczoraj był u mnie Mariusz, żeśmy chwilę pogadali i osoby, które zajmują się hodowlą pszczół, też mówią, że jest to wszystko około 2 tygodnie szybciej. Co za tym idzie? Czy żniwa będą szybciej? Moim zdaniem tak. W tym roku żniwa będą szybsze. Natomiast później ten czas się troszeczkę zatrze i może to nie być 2 czy 3 tygodnie szybciej, ale myślę, że ten tydzień, 1,5 tygodnia kombajny wyjadą szybciej w pole. No i co? Idziemy sobie zobaczyć jeszcze na dół, przy potoku drugim, bo tutaj jest takie, 2 strumienie się schodzą, jesteśmy w takich widłach. Zobaczymy, co tam się dzieje, patrzymy na tropy. Na tej ambonie, której zasiedliśmy rano, na pewno sobie przyjdę wieczorem i trochę dłużej posiedzę, bo miejsce obiecujące, że tak powiem. Ale co Wam chciałem powiedzieć jeszcze? No zapraszam Was na targi do Krakowa. Słuchajcie, jesteśmy w Krakowie na targach, mamy tam swoje stoisko. Bardzo ważne jest to, że stoisko u nas na stoisku Sudeckiej będzie jeszcze stoisko Związku Wspólna Sprawa. Więc bardzo chętnie Was zapraszamy, żeby pogadać. Będzie tam sporo osób, które aktywnie uczestniczyły w protestach, które aktywnie uczestniczyły w naszym braku zgody na to, co się dzieje w łowiectwie i będziecie mogli porozmawiać. Będziecie mogli podpisać deklarację. Strona związku już działa, wspólnasprawa.org.pl.
Link będziecie mieli pod odcinkiem, więc zapraszam Was bardzo chętnie. Porozmawiamy. To stoisko jest jakby przedłużeniem stoiska sudeckiej, więc będziemy, że tak powiem, jak znajdziecie Sudecką, to znajdziecie również Związek i odwrotnie. Więc widzimy się na targach w Krakowie. Za chwilę zaczniemy rozdawać wejściówki standardowo. Michał będzie musiał znowu wymyślić jakiś konkurs, więc wejściówki pójdą na Instagram i na Facebook, więc zapraszam Was. No oczywiście będą jeszcze wejściówki pod tym filmem do zgarnięcia w komentarzach, więc komentujcie. Kto tam wymyśli jakiś fajny, ciekawy, wiosenny komentarz, to zgarnie podwójną wejściówkę, więc zostanie ona, ten komentarz zostanie wybrany przez nas. No i co? Widzimy się w Krakowie. W Krakowie się widzimy już za tydzień. My jesteśmy tam piątek, sobota, niedziela. 3 dni spędzamy. Zapraszam do odwiedzenia stoiska. Co ciekawego w Krakowie? Na pewno będą promocje na fotopułapki Zeissa, bo nam się mega przyjęły. Zrobimy promocję na fotopułapki Hika. Obydwie działają na zasadzie aplikacji, więc będziecie mieli, że tak powiem, do wyboru. Zeissowskie proszę śledzić na social mediach jakoś, bo jest naprawdę mega. Dajemy tam sporo zdjęć z tych, które z dzieciakami wieszałem. Niedługo się pojawi pewnie materiał taki, jak już ściągniemy te fotopułapki z nagrań, więc wrzucimy to na YouTube, ale niech one jeszcze sobie wiszą, dopiero to będzie po targach. Co jeszcze ciekawego? Będzie fajna promocja na całego Infireya, więc jeżeli ktoś ma ochotę i chęć sobie kupić porządne elektrooptykę, czy to termowizyjną, czy noktowizyjną, to zapraszamy, bo będziemy mieli naprawdę fajną promocję na Infireya. Od TH50 przez nowe Findery, przez TD70L, no będzie tego sporo, więc robimy taką, myślę, że specjalnie dla Was promocję targową. Czy coś tam jeszcze będziemy, no oczywiście wszystkie gadżety, kubki, czapki, takie tematy to będziemy mieli ze sobą. Pastorał minister. A, jeszcze pastorał minister, słuchajcie, miałem go dzisiaj zabrać, zapomniałem, miałem go dzisiaj z ministrem polować, ale to była szybkość rano, bo to wiecie jak to jest rano, człowiek wstaje, teraz to już o 4:15 budzik dzwoni, więc oczywiście pastorał minister będzie, więc też go zrobimy jeszcze, będzie w promocji. Na stronie też macie go w cenie dobrej, promocyjnej, bo ta cena się niestety, ale troszeczkę zmieni, niewiele, ale po targach w Krakowie troszeczkę się zmieni, więc tyle. Idziemy zobaczyć jeszcze tam na dół do potoku i tam sobie coś jeszcze dogramy, więc dajcie znać, jak Wam się podoba poranny spacer przede wszystkim po łowisku, bo powiem Wam, że mi się podoba. Mimo że tych dzików nie było, mimo że nie oddaliśmy strzału, to mi się bardzo podoba. I dajcie znać w komentarzu, kto będzie na targach, z kim się widzimy. No i co? Do zobaczenia i na żywo, na live'ie w Krakowie, w Małopolsce. To już tak fajne, ja tam lubię jeździć, więc tam cała południowa Polska, Podkarpacie bardzo często przyjeżdża. No i jeszcze mamy przed nami targi, prawdopodobnie się odbędą targi w Rzeszowie, ale to dopiero na jesień, więc też się tam chyba zobaczymy, czy tam się terminy nie nałożą, ale raczej tam będziemy. Dobra, a tymczasem idziemy w dół i spotkamy się na połączeniu rzek, że tak powiem. Ruszamy. Dochodzimy już do auta, więc powoli się z Wami będę żegnał, ale jako tak ciekawostkę Wam pokażę. Jechał tutaj jechał rolnik traktorem uprawiać pole, lekko się tutaj zagrzebał, wymieszał błoto, a teraz dokładnie już je wymieszały dziki. Zrobiły sobie bobrzysko, świeże to jest, widać tutaj po odbiciu. Wszystkie ślady wskazują na to, że to może z 2 dni temu maksymalnie się tutaj dziczki taplały. Najpierw się wytaplały na środku tego duktu leśnego, a później otarły się o tą brzozę. Więc mają kolejne spa. Fajne miejsce, żeby fotopułapkę założyć, ponieważ są tu 2 wagi. Ta zwierzyna tutaj przechodzi. Tu jest właśnie to łączenie się, że tak powiem, tych 2 strumyków. A one tutaj ewidentnie mają swój weksel, także możecie zobaczyć. A ja Wam mówię co, daszbur i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Widzimy się już niebawem. Standardowo każdy wtorek, piątek. Pamiętajcie o komentarzu, subskrypcji i łapie do góry. Do zobaczenia i daszbur.